No, to jest niesamowite. I teraz tak sobie o tym myślę, że dzięki temu też, że ten performance sam w sobie, przez to, że dla Ciebie, że on został tak przeżyty, Tak. bo on też się stał dopiero wtedy. Ziścił się, tak. Się ziścił, Tak, ja wiesz? właśnie wiem, że ten performance się ziścił tam po prostu, że to Więc jakby... to jest niesamowite, że my zawsze to odbieramy tak jak no, że to jest dla widza i widz to odbiera, ale też jakie to jest dla Ciebie. Tak. Że to dopiero właśnie dla Ciebie się staje, że Ty nagle wchodzisz na scenę i Ty w tym jesteś, a jeszcze są dodatkowe elementy, które coś Ci robią i coś zmieniają może, więc, więc on nigdy też nie będzie taki sam. Tak. On Kolejny właśnie, będzie już na pewno inny. to mnie też właśnie zastanawia, jak one na przykład teraz będą w klubach. I to już będzie zupełnie inna energia. I ja w ogóle na początku myślałem, że klubowo to w ogóle będzie super, że to będzie jakby dużo... jakoś myślałem, że klubowo to będzie ekstra, plenerowo jakoś powiem tak, że zobaczymy. No a teraz po tym, co się tam wydarzyło, to także kurczę, to będzie tak inny experience, że to show po prostu jest też właśnie chyba tak zaplanowane, że ono ma żyć, nie? I ono ma się dostosowywać po prostu do tego, Zdecydowanie. co się dzieje, gdzie jesteśmy i tak dalej. Ale też fajnie było, mi zależało na tym, przy tym show i to był pierwszy jakby taki moment, ale jakby no idąc dalej z karierą myślę, że będę robił to samo, aczkolwiek zależy co będę robił, ale to, że zależało mi, żeby każdy po prostu był zaangażowany w to tak też, nie chcę mówić personalnie, osobiście, no bo to jest mój projekt wciąż i on ode mnie wychodzi, ale chciałem, żeby ludzie też w niego weszli, żeby jakby na swoim poziomie świadomości i zrozumienia i otwartości też, ale żeby starali się w niego wejść i być otwartymi na to, co się wydarzy. Co No też tak, jakby... zdecydowanie. I rozmawialiśmy też, nie wiem, z Hubertem Wiśniewskim, który robił zresztą też muzę do tego pierwszego. I też go pozdrawiam. Tak, i tak pozdrawiam Wiśniewskiego z The Casino. Że rozmawialiśmy dużo właśnie o lęku, o takim nie wiem, kierowaniu się lękiem, wychodzeniu z lęku i to było właśnie niesamowite, jak Hubert po tym koncercie właśnie mówił, że że to było niesamowite właśnie, że ja no, że ten deszcz tam po prostu leje, wszyscy po prostu tutaj leci jakaś plandeka, tu się wszystko rozpada, Adam z ręcznikiem na komputerze, to po prostu zaraz będą nam zamykać show. I Hubert mówi, że on po prostu zestresowany, on musi zagrać tutaj na tych organach, on musi zagrać, jeszcze nie umiał tego dokładnie, w sensie tak się mylił, nie miał takiej pewności w tym. I tak bo i mówi, Jezu, a jak ja się muszę czuć, że to moje show, ja nad tym tyle pracowałem i za ten... A ja się odwracam do niego i taki po prostu zacisz mówię, zobacz co się dzieje, to jest niesamowite. I on wtedy mówi, że o Jezu, że to jest kwestia po prostu podejścia. W sensie, że jakby wiadomo, że się strach pojawia i ten stres się pojawia, ale skoro ja się nie boję też i mnie to nie przeraża i mnie to jakoś nie dotyka też negatywnie, no to czemu ma dotykać jego? Tak. W sensie... Po co? W sensie po co, nie? Że jakby, że to tylko powstrzymuje i to jest super, że to właśnie, że w trakcie tego performance'u też przychodziło jakby dużo, mam wrażenie, też zrozumienia do... ja zupełnie to inaczej odebrałem i wydaje mi się, że chłopaki też jakby, jak to się, tak jak mówiłem, ziściło, to też dużo innych wniosków też wyciągnęliśmy, no. No, na pewno. Więc to jest ekstra. Wspaniałe. To jest fantastyczne. Musicie to przeżyć. Musicie to przeżyć. No, naprawdę. No tak, bo to jest po prostu coś więcej niż tylko muzyczne wydarzenie. Tak my to czujemy. Tak. Znaczy więcej niż muzyczny na pewno, ale może być też tylko muzyczny. Może. Bo właśnie to jest to, co mówiłem też o ludziach zaangażowanych w projekt, że chciałbym, żeby to było... Wiesz, ja nie lubię, jak coś jest na przykład niezrozumiałe, w sensie, że tak jak się mówi o sztuce współczesnej, nie? Że jakby, że to jest tak, trzeba się zastanowić, autor miał na myśli i że się nie rozumie jej, bo jest biały kwadrat na białym tle i się nie rozumie. Ja lubię sztukę, której nie musisz rozumieć, na przykład dlatego Olafura Eliassona jestem fanem, bo wchodzisz
I jest super, i o matko, światło się rozszczepia, ale ekstra. I ty nie musisz tego rozumieć. Jak zrozumiesz głębszy kontekst, to nabiera dodatkowej wartości. To może, to może mieć szerszy kontekst, dlatego się też nim dzielę. Ale jeżeli tam przyjdziesz i ci się spodoba piosenka po prostu, to też jest super doświadczenie. A nie, zdecydowanie. Jeżeli nie rozumiesz, to możesz nie rozumieć. W sensie ja jestem też w ogóle absolutnie i totalnie fanką, nawet nie chodzi o to, bo sztuka może być, to jest akurat też teraz na bieżąco temat, ale po prostu usłyszałam stwierdzenie, że ktoś powiedział, z czym się absolutnie nie mogę zgodzić, że sztuka, to było akurat, dotyczyło to tańca i tworzenia, wiesz, jakichś spektakli, choreografii, No tak. że właśnie sztuka, taniec współczesny, że ta sztuka musi być skomplikowana, z czym ja się w ogóle kompletnie, ona może być skomplikowana, jeśli Pewnie. ktoś tworzy w ten sposób, ale ona może być najprostsza na świecie, Tak. ona może Chodzi o być intencje. śmieszna, ona może być głupia, ona może bawić, ona może smucić. I może nie być ma- tym wszystkim naraz, Może być tym wszystkim bo naraz. każdy ma inne doświadczenia. Dokładnie, nie Każdy ma jak w ogóle... to zobaczy. Proszę, nie mówmy tak. Proszę, nie mówcie tak. Szczególnie, że po prostu ja też usłyszałam, że to, nie chcę tutaj mówić kto absolutnie, tylko że to było skierowane też do bardzo młodego twórcy, który to odebrał bardzo personalnie, bo to było na temat jego pracy, że właśnie to było za mało skomplikowane, że to było za proste, czego ja kompletnie, w sensie to widz ma po prostu to odczuć, to on tego nie musi przeprowadzić później analizy, to ma w tym momencie Ci coś zrobić. Tak, chyba że to jest zadanie. No to masz zadanie zrobić coś skomplikowanego, no to robisz, to jest jakiś exercise, ale potem, kiedy już wchodzisz w jakąś twórczą strefę i tworzysz, no to trochę jak, nie wiem, jak w grze komputerowej zbierasz ekwipunek czy doświadczenia i możesz wybrać, z czego korzystasz. Możesz skorzystać z tego, to nie znaczy, że teraz wszystkiego masz używać, albo masz używać tylko tego, bo to zebrałeś i to jest nowe i musisz tego robić. Tylko wszystko jakby nadal jest aktywne. To wszystko jakby gdzieś jest i możesz z tego korzystać. I to już tylko i wyłącznie zależy od intencji, nie? Że to, że nauczyłeś się, nie wiem, graulować, to nie znaczy, że teraz wszystko musi być graulem, no bo nie do wszystkiego trzeba krzyczeć, część rzeczy trzeba wyszeptać na przykład, nie? Tak jak myśląc o głosie na przykład. No wszystko po prostu jakby ma sens, więc mi się wydaje, że to jest chyba bardziej o tym, że zdobywasz skill po to, żeby lepiej się komunikować i żeby lepiej tworzyć, a nie po to, żeby go używać zawsze, wszędzie i naraz. Nie? Plus też jest wszystko wszędzie naraz. skillem też jest właśnie świadomie wybrać to, co Ty chcesz teraz powiedzieć. Tak. Nie chodzi o to, że masz powiedzieć wszystko naraz. Albo właśnie, że w jakiś taki wyszukany albo skomplikowany sposób. To może być tak proste, jak jest. Nie musi, ale może. Tak. Prawda? Prawda. No. Czy chcę coś jeszcze powiedzieć konkretniejszego o takim procesie też? Nie, myślę, że dużo już powiedzieć. Bardzo dużo, ale to my jak Dobrze nam się po mówi, prostu no? się rozgadujemy. Bardzo szeroko mówimy, to jest fajne. Tak się zastanawiam, czy chcę jeszcze coś powiedzieć Mądrego? Tak, wiesz, mądrego. Tak, żebyśmy wreszcie coś mądrego powiedzieli. Czy tak? Tak, wiesz. Coś innego, nie wiem, o tańcu, o ruchu. Wiesz. No właśnie. Bo Janek dużo tańczy. Bo ja się ruszam. On się tam Czasami, rusza. tak. A Anitka ruszaniem zajmuje się na co dzień. Na co dzień. Taka praca. Taka praca. No. Właśnie. Ale to jest też... no właśnie. To jest też super ciekawe i ważne, że ruch i ciało to jest też wokal. W sensie, że to też jakby... Już tak właśnie mówiąc o takich skillach i jakby konkretnie takiej właśnie pracy z ciałem, no to się łączy, nie? Że to jakby... To nie istnieje osobno. W sensie to nie jest tak, że jest... no właśnie, proces tworzenia muzyki też. Że muzyka się tworzyła też na bieżąco z tańcem i jak na przykład myśleliśmy, że bo jak tworzymy to jednocześnie, no to możemy pomyśleć na przykład, że tutaj potrzebujemy więcej czasu, Tak. bo chcemy jakby, żeby coś tam wybrzmiało i wtedy możemy zmienić muzykę, żeby to dostosować pod ruch. Albo mamy muzykę Tak. i ruch dostosowujemy pod bo to nie jest też tak, że się
w tym przypadku, tak nie było, ja nie chciałem, żeby tak było, że mamy muzykę i zrób mi do tego choreografię. No tak. Tylko skoro przygotowujemy jakiś performance, no to nie ma hierarchizacji i Tak. priorytetyzacji trochę, co jest ważne, że muzyka jest najważniejsza, ona musi być pierwsza i jak ona będzie, to się zajmiemy tańcem. No nie, no bo to musi pracować razem, to jest przekazuje razem. jakąś informację jednocześnie i żeby to było spójne, to musi być elastyczne Tak. razem. No. Czyli jeżeli mamy zmienić coś w muzyce, bo pasuje bardziej do tańca, no to okej, a jeżeli tutaj chcemy zmienić ruch, no to wszystko musi być To zawsze musi iść elastyczne do razem. pewnego momentu, ale musi to iść razem. No. No. Bo tak bo to też jest ograniczające, nie? Że jakby jak mamy muzykę, no to mamy kurde, no fajnie by to było zrobić coś takiego ruchowo, no ale muzyka już jest gotowa, no No i tak. już nie zmienimy, nie? Albo właśnie A to fajnie by wszystko było... to wszystko było w takim procesie, no bo ty też na ten koncert, no i teraz na tą trasę to są wszystko też takie nowe sprawy. W sensie, no może nie wszystko, ale no ta muzyka też się tworzyła Tak. właśnie w tym samym czasie, w sensie to są jakieś W tym samym czasie. nowe aranżacje, tak, i to też nam dało w ogóle świeże spojrzenie na to, jak do tego podejść i że to razem właśnie szło cały czas. I że to, tak, że właśnie to jest fajne. A, o tym chciałem też właśnie powiedzieć, że fajne jest to, że to był faktycznie taki proces kreatywny, który odzwierciedlał, który był właśnie w takim sensie autentyczny, że on odzwierciedlał faktycznie jakiś też moment, no nie wiem, u mnie w życiu, nie? Że jakby, No tak. że on był jakby o takim przejściu, że ja mówiłem bardzo, że od początku roku, że ja jestem w jakimś takim przejściowym momencie, że dużo się zmienia, że zmienia się bardzo moje podejście do tego, jak ja postrzegam muzykę, co chcę robić z muzyką, co chcę robić w ogóle ze sztuką, jakby jak chcę dysponować swoją kreatywną energią. I o tym to jest. O tym to jest i to jest też niesamowite, że Ty postanowiłeś zaprosić innych do tego, że najpierw przeżyłeś jakiś swój moment, a potem z tego powstało to. Tak. To jest też coś niezwykłego, że to nie zostało wymyślone na potrzeby moje? O to nie chodzi, wiem, czy... czy nie wiem, że w ogóle świata, że Aha. okej, dobra, czas zrobić, nie wiem, nową trasę albo No tak. wydać coś nowego, bo po prostu Tak. tak trzeba, tylko to naprawdę, no dlatego to jest no takie autentyczne też, Tak. że to po prostu jest na faktach. Na faktach autentycznych jeszcze do tego. Oparte na faktach. Ale było trochę tak, że my się dogadaliśmy z Arturem Rojkiem, że to ma być jakby specjalny, jakby wyjątkowy performance na OFA. No i tylko to właśnie to się połączyło. W sensie ja miałem takie, okej, to jest w sumie dobry pomysł. To jest dobry pomysł i dobry moment. Tak, i ja w sumie super, to ja to właśnie dostaję przestrzeń do eksperymentowania, nie? Że ja mówię, okej, czyli mam tą przestrzeń No. i ja wykorzystam to, że okej, no to super, to ja mogę to wykorzystać jako w ogóle research właśnie, nie? Że mogę zmienić w ogóle, podejść do tego zupełnie inaczej, że Tak. no bo też z drugiej strony jak inaczej to zrobić, skoro chcą ode mnie czegoś innego niż zazwyczaj, no to muszę do tego podejść inaczej niż zazwyczaj, nie? Że nie osiągnę tych samych, nie osiągnę innych efektów tym samym sposobem, więc to było super rozwojowe, nie? Że mogę po prostu zrobić coś nowego i... No tak. A z kolei było może taką pomocą, w sensie, że Ty miałeś też miejsce, które było przygotowane właśnie na to, że to będzie może trochę coś innego, albo eksperymentalnego, albo wiesz o co chodzi, że wydaje mi się, że czasami jest też łatwiej, kiedy mam przestrzeń stworzoną do tego, żeby pokazać coś nowego. Nie, że tylko ty sam z tym wychodzisz, ale to jest... Że masz też zaproszenie tak jakby z zewnątrz. Trochę jak dostajesz zadanie. No, w sensie, tak. To jest też takie ograniczające w dobrym tego słowa znaczeniu, czyli masz pewne ramy i tworzysz w nich i jakby dostajesz, to jest ta przestrzeń. Nie wiem, gdyby nie przyszła jakby gdybym nie dostał takiej oferty, nie wiem kiedy bym się faktycznie wreszcie odważył na zrobienie tego, bo potrzebna jest też przestrzeń na to, nie? Że jakby żeby coś zrobić, potrzebna jest przestrzeń, potrzebna jest
potrzebny jest czas na ten proces kreatywny. On trwa, mówię, od kwietnia tak naprawdę, nie? Więc ja od kwietnia do sierpnia po prostu myślałem o tym i miałem przestrzeń, żeby o tym myśleć, bo wiedziałem, że to jest po coś, tutaj jest ten deadline, którego może sam nigdy bym sobie nie ustalił, a teraz właśnie mogę jakoś to zrobić pod to, nie? Pod ten projekt, no i to jest tak. No. Fajnie. I że to też wszystko ma sens, że to się już gdzieś wcześniej zaczęło, że też się znaleźli jeszcze inni ludzie, którzy też chcieli być częścią tego, że nie wiem, stworzyli taką przestrzeń, stworzyli taką możliwość. Tak. To jest też ciekawe myślenie o tym w taki sposób, że Ty byłeś gdzieś sam w jakimś procesie, a potem na Twojej drodze się pojawiają kolejne osoby, które się trochę angażują w ten proces, może nie bezpośrednio, nie, że tworzą razem z Tobą, ale zapraszają Cię, mówią, chcemy, żebyś tu i tu wystąpił i zrobił coś takiego. Zrobić, co chcesz. Tak, to jest też o dużym zaufaniu tak. do artysty, nie? To jest wspaniałe. To jest też super. A nie, że chcemy, żebyś po prostu ma być tak i tak. Tak, Możesz Możesz zaśpiewać, możesz zatańczyć. Rób co chcesz. Rób co chcesz. To ma być inne po prostu. No. Nie no, fajne to jest bardzo. Bardzo to jest fajne. Bardzo fajowe. Naprawdę.